Bardzo lubię czytać książki, szczególnie w łóżku. Zazwyczaj niestety zasypiam. A dzieje się tak z tego powodu, że mam słabe oświetlenie. Dzisiaj więc pokażę wam, jak zrobić ciekawą lampkę nocną ze ściemniaczem. Ja jestem Tidek i zapraszam was do materiału. Nasz dzisiejszy projekt oprzemy na istniejącym już rozwiązaniu, które rozrysuję na tablicy. Tak więc zapraszam was, żeby zobaczyć, jak to będzie zrobione. Główne napięcie poprowadzimy z gniazdka o napięciu 220V, które przechodzi do oświetlenia naszego pokoju przez zasilacz, przez 12V zasilacz. Tutaj robię rozdzielacz. Z jednej strony jest to oświetlenie pokoju, a drugie poprzez przycisk, który jest jednocześnie ściemniaczem, robimy naszą lampkę nocną. Do tego projektu będziemy potrzebować taśmę LED, przewód dwużyłowy, pieska, nie no, żartuję, konektor zatrzaskowy oraz włącznik ze ściemniaczem. Cała magia tego włącznika polega na tym, że po pierwsze jest on dotykowy, po drugie pozwala na regulację jasności, no i oczywiście jest podświetlany. Na początku odcinam wtyczki włącznika. Są nietypowe i nie przydadzą się w projekcie. Z przewodów zdejmuję izolację i łączę je z kablem prowadzącym prąd do oświetlenia. Pora na konektor zatrzaskowy, który pozwoli na zdemontowanie półki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Schemat instalacji znajdziecie w opisie. Tak jak poprzednio, zdejmuję izolację i lutuję go do kabla sygnałowego. Całość zabezpieczam taśmą i rurką termokurczliwą. Pora sprawdzić, czy wszystko jest dobrze podłączone. Włącznik działa zbliżeniowo, a ściemnianie odbywa się przy krótkim przytrzymaniu przycisku. Wszystko gotowe, więc czas umieścić instalację w ścianie. Przez wykuty wcześniej rowek przeprowadzam kabel. Do jego przeciągnięcia używam pilota, czyli przewód, który przeciągnąłem wcześniej. Zasila on oświetlenie półki z innej strony. Całość łączę opaską zaciskową, popularnie zwaną trytytką. Aby uzyskać więcej miejsca, demontuję półkę, odkręcając dwa wkręty. Do osadzenia przewodu używam gipsu oraz gładzi szpachlowej. Gips mieszam z wodą i wypełniam nim rowek w płycie. Żeby przewód nie przemieszczał się podczas szpachlowania, zabezpieczcie go gwoździkami w kilku miejscach. Gips szpachlowy jest dosyć trudny w obróbce, więc starajcie się używać go dokładnie tyle, żeby jedynie wypełnić bruzdę i zakryć kabel. Resztę wykończcie gładzią szpachlową, która jest o wiele bardziej przyjazna przy jej szlifowaniu. Gips twardnie, a w międzyczasie łączę drugą część włącznika z przewodem doprowadzającym prąd. Całość zabezpieczam oczywiście termokurczką. Kolejnym krokiem jest podłączenie taśmy. Taśmę łączymy z konektorem i przyklejamy ją do półki.
Pozostało tylko przeszlifować ścianę i osadzić przycisk w przygotowanym wcześniej miejscu. Przycisk podświetlił się, pora więc na prezentację. Dajcie znać w komentarzach, jak podobało Wam się dzisiejsze rozwiązanie. Pamiętajcie również o subskrypcji i łapce w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał.